Dzień dobry. 180 000 złotych kosztuje ten samochód używany. Coś czuję, że to będzie piękny dzień. S-Line. No, samochodzik zacny, powiem wam szczerze, ale problem duży. Piękny. Piękny. Piękny samochód. Dzień dobry. 180 000 złotych kosztuje takie Audi, a jak wiecie, do mnie nie przyjeżdżają sprawne auta, także zapraszam was na odcinek. Auto to jest świeżutki zakup, parę dni temu zostało zakupione, jeszcze nawet nie zostało przerejestrowane, zaraz wam pokażę, dopiero tablicę mi klient dostarczył, a już ma niesamowicie duży problem. Także najpierw pokażę wam z jazdy próbnej, co się dzieje, za chwilę jedziemy do warsztatu, no i niestety będziemy musieli rozebrać silnik. A jaki tu jest silnik? Znaczy może nie rozbierzemy go na części pierwsze, ale na pewno do niego sobie zajrzymy mocno. A jaki tu jest silnik? A silnik to jest 3.0 turbo benzyna 250 kW, czyli chyba 340 koni mechanicznych, z czego no może zostało z 200. Zaczynamy. Tak jak wam mówiłem, tam jest jeszcze tablica rejestracyjna, a tutaj mamy, zobaczcie sobie, liczniki wypadania zapłonów. Klient stwierdził, że po zakupie powiedział, że czuje dziwne wibracje na silniku. No właśnie, teraz silnik już jest mocno rozgrzany, znaczy mocno. Olej ma 70 stopni powiedzmy i już zaczynają się takie jajka robić. Zobaczcie, delikatnie tylko dotykam gazu i zaczynają nam rosnąć wypadania zapłonów. Najbardziej rośnie tam w okolicach 1200-1300 obrotów. No i tym dzisiaj się zajmiemy. Mam nadzieję, że to będą tylko świece zapłonowe, ale wjedziemy też kamerą inspekcyjną do cylindrów i zobaczymy gładzie cylindrów. Bo z tego co się orientuję, to jest ten sam blok, co miał Krzysiu z EKG w swoim samochodzie i miał z nim no niemały problem, bo tam się wytarły gładzie cylindrów. Także jedziemy w tej chwili na warsztat i wypadania zapłonów sobie tutaj będę zliczał, ale już jest rośnie, już jest 8, 10, 12. Wystarczy, jak dodam delikatnie gazu. Jak gaz trzymam o tak w okolicy 1200-1300 obrotów, to zaczynają się właśnie wypadania zapłonów. Coraz takie większe. Właśnie teraz. Bo on po jakimś czasie to resetuje, prawda? Tylko właśnie trzeba trzymać. No i w tym zakresie obrotów silnik ogólnie nie ma mocy. Szarpie, prycha i zdycha. Także zobaczcie, przebieg 177 000. Auto jeżdżone, przebieg jest prawdziwy. No auto ma dopiero 2,5 roku, tak? Czy 3 lata. I zaraz ktoś się zapyta, bo pod poprzednimi filmami pytali się, czy nie ma gwarancji. Nie ma gwarancji, ponieważ Audi ma na 95 000 bodajże gwarancję, a nawet gwarancja rozszerzona już tutaj też się skończyła. Zresztą auto ma no, prawie 3 lata, tak? No, także gwarancja nie wszystko obejmuje i nie jest to takie złoto, jak się świeci, nawet w samochodzie używanym za prawie 200 000 złotych. Dobrze, drive'a wrzucamy, pyk. Delikatne takie szarpnięcie było, no niestety. No, hamulce to tu mam dobre, powiem wam szczerze. Jeszcze sobie tylko zrobię do końca logi dynamiczne i widzimy się już na warsztacie. I słuchajcie, jesteśmy na warsztacie. W tym Audi plan jest taki, że mam jedną oryginalną świecę. Nówkę, sztukę. Ta świeca bodajże kosztuje 120 zł do tego samochodu. I plan jest taki, że tu z pierwszego cylindra zajrzymy za chwilę kamerą, zobaczymy co się dzieje. Tam gdzie było wypadanie zapłonów, jeżeli cylinder będzie w miarę w porządku, to założymy mu jedną nową świecę. Tylko do tego pierwszego cylindra i zobaczymy, czy wypadanie zapłonów na tym pierwszym cylindrze zniknie. Odzwoniłem do Krzysia z EKG Autodyżur. Pozdrawiam Krzysiu, dzięki w ogóle za pomoc, dzięki. Bo ja wiecie, mało Audi robię, a te silniki są dla mnie, powiedzmy, no ja wiem jak działa silnik, jak zbudowany i tak dalej, ale nie wiem jakie są bolączki tych silników. No i się okazuje, że ten silnik ma bardzo dużo bolączek. Zaczynając od dźwigienek zaworowych, tych takich rolek, co się rozpadają, po, co to jeszcze Krzysiu mówił, pękające kolektory wydechowe, psujące się katalizatory, psujące się zawory, no masakra, co nie? No i no jeszcze tam dużo więcej, jakieś wycieki. Krzysio to mi 20 minut opowiadał o tym silniku. Także na spokojnie, ja sobie jeszcze wykręciłem filtr oleju, żeby sprawdzić opiłki. Nie ma żadnych opiłków, także możemy tutaj spokojnie nim jeździć. Psujące się pompy paliwa,
lejące paliwo do oleju i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze zajrzymy, zanim się będziemy w ogóle jechali, zajrzymy sobie do wydechu i sprawdzimy, czy są katalizatory niepopękane, bo to też jest bardzo ważne. A tymczasem wykręcamy rurę, wjeżdżamy kamerą inspekcyjną i zobaczymy sobie do cylindra. Słuchajcie, jesteśmy już przed katalizatorem. Ja już sobie wszystkie zdjęcia porobiłem, za chwilę Wam wszystko pokażę na kamerze, tylko chciałem Wam teraz pokazać, jak działa tak zwany bypass na turbosprężarce. Bo w tym momencie, tutaj wjechaliśmy sobie kamerą, tu jest nasza turbosprężarka, tu jest tak zwany bypass i on jak się załącza, czyli w tej chwili jest załączony, otwarty, turbosprężarka nie działa. Czyli wszystkie spaliny nie wpadają w turbosprężarkę, tylko od razu w wydech. Katalizator oraz filtry GPF, które są z tyłu. Za chwilę Wam je wszystkie pokażę. I teraz zobaczcie sobie, ja pociągnę tutaj za tą sztangę, tak jak ona ma pracować. Ona tak pracuje. Zobaczycie sobie, jak działa tutaj nasz bypass. Zobaczcie. Pyk, zamykamy, otwieramy. I teraz tak, teraz działa turbosprężarka, ładuje nam pełnym ciśnieniem, a teraz już mniejszym i tak sobie komputer reguluje. O, tak przymyka, otwiera, żeby cały czas nasza turbosprężarka miała odpowiednie obroty i nasze ciśnienie do ładowania budowała. No tak, o, pyk, fajnie to działa, prawda? I tutaj możemy sobie sprawdzić, dzięki temu, jak kamerą wjedziemy, czy się zamyka, czy mamy pełne po prostu ciśnienie do ładowania, czy idealna tutaj nie ma żadnej przerwy. Przylgnia musi być idealna, żeby była moc. A teraz pokażę Wam zdjęcia, jak wygląda nasz silnik w środku. Mamy wirniki, turbosprężarkę, mam wszystko. Także powolutku, no to jest, tutaj mamy bypass. Zawsze jadę w drugą stronę w tej kamerze. O, tak wygląda nasz wirnik turbosprężarki od strony gorącej, bo od strony zimnej też mam zdjęcia. I tu jest wszystko w porządku. To jest nasz katalizator od tej strony. I niestety posiada on delikatne takie wypalenia, uszkodzenia, takie pokruszenia delikatne. No ale jakby no, nie rzutuje to, bo nie są uszkodzone. No takie delikatne, widzicie? Delikatne uszkodzenia. Powiedziałbym, że tutaj jeszcze nie ma co się do tego czepiać. O, a to jest nasz filtr GPF. Zobaczcie, jak się różni filtr GPF od katalizatora. To jest katalizator, widzicie? Takie siateczka ma, siateczkę. I każdy kanał ma od razu przelot przez katalizator. A filtr GPF różni się tym, że ma co drugi, widzicie? Pusty, pełny, pusty, pełny, pusty, pełny i tak dalej. I już Wam narysuję, jak to działa. To jest nasz katalizator. Katalizator działa tak, że spaliny wpadają, są przez niego jakby tak filtrowane, dopalane i wypadają. Po prostu jedną rurką. A filtr DPF oraz GPF to jest, że wpadają właśnie, dlatego jest co drugie zamknięte. Wpadają jedną dziurką, muszą przelecieć w środku przez taką bardzo malutką siateczkę, na której zatrzymuje się cały ten nasz syf, te wszystkie złe, brzydkie i spaliny i wylatuje tutaj nam świeżutkie powietrze z ptaszkami, wiecie, i krówkami na łące i tak dalej, tak? No i teraz te spaliny tutaj, zbiera się ta sadza, to wszystko i po prostu następuje, dlaczego to następuje wypalenie tego filtra? No bo to ze środka trzeba dopalić, żeby to się zmieniło już w te piękne powietrze i odetkało nam takie bardzo malutkie pory, które tutaj się znajdują właśnie w tych kanalikach, bo tutaj, zobaczcie, tutaj też jakby wpadło nam powietrze, znaczy spaliny, to one sobie tędy przelecą i wypadną. I tego jest setki tysięcy. I po prostu tutaj, tu w tym miejscu następuje filtrowanie ich. I to się zapycha tutaj i po prostu komputer silnika później dowala ognia, wiecie, fire, tak, i kurde, to się wszystko pali i normalnie ekologia, prawda? No i tak to jest. Także jesteśmy tutaj, tak to wygląda, jeśli chodzi o GPF-y. Tutaj mamy katalizator z drugiej strony, drugi GPF. O, tu jest jeden, tu jest katalizator, a tutaj mamy taki malutki wyciek z układu chłodzenia, ale to na razie nas nie interesuje. Tu mamy turbosprężarkę, to nie jest wada, tu się odbija kamera, też myślałem, się po prostu kamera odbiła. Także pięknie wygląda ta turbosprężarka. No a tutaj mamy wrzer na tym pierwszym cylindrze, o w tym miejscu. A te zdjęcia już robiłem sobie wczoraj, co zresztą widać po dacie. Dzisiaj nagrywam, miałem nie nagrywać, ale nagrywamy, zobaczcie.
takie wrzery się porobiły. Tak wygląda góra tej głowicy. A tutaj jest inny silnik. No. Także takie delikatne wrzery, jakby wilgoć była w silniku i to zostało, ciężko powiedzieć. Dobra, wkręcamy, zobaczcie jaki jest wydech. Tu ma jeden GPF, tu ma drugi. Taki, wiecie, taki... Teraz powinienem wkleić takie zdjęcie animowanej dziewczynki, która właśnie jest w takiej pozycji. Ale nie zrobię tego. O Boże. Nic nie powiem. No i zobaczcie, głowica jest z zintegrowanym kolektorem wydechowym. Nie ma tu już kolektora wydechowego, jest tylko taki łącznik do turbosprężarki. A tutaj jest turbosprężarka bezpośrednio do głowicy przykręcona. No turbo jest po środku, między głowicami. Tu jest czujnik taki temperatury. No, gdzieś tutaj był. Tam jest taki czujniczek temperatury. I on mierzy tutaj temperaturę pod tą blachą tej turbosprężarki. Jak jest za gorąco, no to obniża moc, dodaje paliwa, żeby to temperatura się zmniejszyła i tak dalej. No jest to strasznie przekombinowany silnik, ale jak ktoś rozumie, jak on działa, to jest w stanie go naprawić. Dobra, świecę już teraz wkręciłem, założyłem, sprawdziliśmy sobie kolektory, to wszystko jest tutaj ok, nie będziemy się tutaj nad tym pastwić. Montujemy tę blachę, w ogóle to jest takie jeszcze instalacja 48V. Tutaj taka miękka hybryda, nie wiem jak to nazwać, bo to ani hybryda, ani ten, to chyba na siłę to wsadzili. Alternator tam jest za, nie wiem, 6-7 tysięcy, czy 10 tysięcy, niż tam ktoś zobaczy. Ile to kosztuje, można napisać w komentarzach. Komputer silnika już bardzo mocno rozbudowany. Patrzcie ile kości, ile pinów. O, tu jest jedna nieużywana. Także, dobra, składam to z powrotem, podłączamy VCDS-a, jedziemy się przejechać. Pierwszy cylinder, nie mogą być wypadania zapłonów. Jeżeli nie będzie wypadania zapłonów, git, wymieniamy świecę, silnik w super stanie. Jeżeli będzie wypadanie zapłonów, no to dzwonię do klienta i podejmie decyzję, no bo ja tego silnika robić nie będę. Po prostu wyślę go do Krzysia z EKG Autodyżur. Także zabieram się za składanie i jedziemy się przejechać. A co do BMW, której to 60 tysięcy poszło na remont, to już można powiedzieć, że jest do oddania. Jeszcze tylko jedna wymiana oleju. Tak odpala. Zimna. Jak widzicie, śnieg. Gdzie się tylko da. Silniczek pracuje idealnie. Powiem wam szczerze, idealnie. Równiuteńko. No, żałuję tylko, że nie wymieniliśmy poduszek silnika, ale klient kupił poduszki silnika. Tyle, że... Tak zimno jest, poduszki silnika, które kupił, niestety nie pasowały. I chcieliśmy kupić te, które pasują do tego samochodu. Niestety nie są już produkowane. Tak, do E60, jeżeli macie poduszki silnika z regulacją twardości, tak zwane takie podciśnieniowe, nie jesteście w stanie już tych poduszek kupić nigdzie, nawet w zamienniku. Znaczy, może, chociaż nie, w zamienniku też ich nie było. Nie jesteście w stanie kupić, niestety, czyli mając taki fajny samochód, E60, już części nie są produkowane, tłoki też nie są produkowane, także no, powiem wam szczerze, jakby chciał zrobić taki remont silnika teraz już, to powiem wam szczerze, że ja dużo części z serwisu wykupiłem już jako ostatnie sztuki. Także pyk, zaparkujemy, jedziemy Audi. A BM-eczka mogłaby sobie pochodzić, co nie? Żeby się jeszcze troszeczkę pogrzała. Jesteśmy już po rozruchu. Na 6 już nam wypadł jeden zapłon, ale nas interesuje cylinder numer 1. To jest dla nas najważniejsze, bo tam wymieniliśmy świecę. Jak widzieliście, reszta silnika wydaje się ok. Sprawdziłem sobie jeszcze tam przez wlew oleju, bo tam udało się wsunąć kamerę, te dźwigienki zaworowe, ale no tylko na tym jednym cylindrze. Także no, tam wyglądają ok, tak? Te dwie sztuki. Kurczę, wyglądam jakbym całą noc nie spał, a tak naprawdę spałem. Dziwne jakieś kolory ma ta kamera. No to tak, drive. Czuję takie delikatne. Słabo to wygląda. No ale dobra. Czekamy aż się silnik rozgrzeje i jedziemy sobie pojeździć, aż się silnik rozgrzeje i za chwilę zdam wam relację. O, tak naprawdę no przyjemne auto do jazdy. Kurczę, bardzo przyjemne. No słuchajcie,
jak ktoś kupuje takie auto, no to jest kilkaset tysięcy złotych w takiej opcji, wiecie, full opcji, tak? No do fullu, do fulla to tu jeszcze trochę brakuje, no ale w takiej bardzo bogatej opcji, no to przydałoby się, żeby ten samochód jeździł, tak? Chociaż trochę poprawnie. Zobaczycie sami, zobaczcie, jak wygląda auto premium po 177 tysiącach kilometrów, gdzie ono nie jest zużyte w środku, kierownica jest niewytarta, siedzenia są niewytarte, nie ten, przebieg jest oryginalny, tu nie ma tak, że to jest 500 tysięcy i samochód ma przejechany, no nie, tutaj samochód normalnie ma przejechany swój własny przebieg i tak wygląda premium samochód. Niestety, można się wtopić i to naprawdę mocno. Dobra, aby to były tylko świece. Mam taką nadzieję. Tylko świece. To wtedy wymienimy te świece i pan będzie zadowolony, będzie jeździł dalej. Bo zrobiłem cały przegląd tego samochodu, to jeszcze tam się leje olej z miski, z półmiski olejowej tam trochę, no i znaczy leje się. No dobra, no zapłacenie jest, tak, zapłacenie tam, że tutaj to nic się nie dzieje. O, policja stoi. Dobra, to już nie będę gadał. Zaraz wracam. Coś wam chciałem fajnego pokazać, bo jadę teraz po lodzie. Zobaczcie na pas bezpieczeństwa. Rozpędzę się i nacisnę hamulec w podłogę. Kurde, ciekawe, czy to było widać, że pas się spiął i ściągnął. No, w tych nowych samochodach, bo już ABS się załączał. Jeszcze raz pokażę, co się wyświetla na zegarach. O, po lodzie i naciskamy teraz na hamulec. O. Powiem wam, fajne, śmieszne w tych nowych autach. No dziwne takie już pomoce, no bo to wiecie, już spina pas, bo przygotowuje się już do wypadku, tak? Wszystkie już te systemy poduszek, to wszystko się już aktywuje i tylko czeka na bam z przodu. Ciekawe, czy jeszcze raz uda mi się tak złapać, żebyście widzieli, co się dzieje z tym pasem. O, i wciskam teraz hamulec. O, po moim ramieniu było widać, o, widzieliście, jak się spiął? No, takie to nowoczesne, co? No to akurat na plus, powiem szczerze, pomijając całą tą ekologię, no to jest nawet na plus. Ale no niestety jeden zapłon wypadł już na pierwszym cylindrze, a jeszcze silnik się nawet nie rozgrzał dosyć mocno. Także chyba tutaj będzie problem z mechaniką silnika. Tak jak wam pokazywałem, te wrzery na cylindrach, bo tutaj się z Krzysiem jak rozmawiałem, to właśnie mówi, że tu się łuszczą te cylindry. No ścierają się i powoduje to zmniejszenie kompresji i wypadanie zapłonów. Albo ktoś wiedział, co sprzedaje, albo nie wiedział, po prostu jeździł, bo ten samochód jeździ. On nawet nie ma błędów w komputerze odnośnie wypadania zapłonów. No pomijam to, że delikatnie tam skrzynia podszarpuje i tak dalej. No ale dobra, no to ma 177 tysięcy, no to już można jej wybaczyć, tak? No ale to pozostawiam wam. Dobra, zobaczymy zaraz z tymi wypadaniami zapłonów. Także na razie jeszcze jadę rozgrzać silnik. Bo jest to świeżutki zakup. Jeszcze nawet tablic nie ma założonych. Tutaj właśnie mam tablicę, żeby ją zamontować. Stara tablica, tylko nowa jest naklejka. Pan kupił ramki, ale w tej wersji, zobaczcie, nie wolno ramek stosować przez te systemy bezpieczeństwa i tak dalej. Także no niestety zamontujemy tą tablicę bez ramki, tak jak jest w instrukcji. No i słuchajcie, dało to, no znikło, kurczę, znikło, dało to naprawdę troszkę tylko, że ten zapłon wypada rzadziej, po prostu delikatnie rzadziej, ale cały czas wypadają te zapłony. Jak się jedzie, to czuć, że ten silnik podszarpuje, błędu na desce, o, prawie zgasł, sam, kurde, aż zrzuciło go z obrotów, no, to też jest taka jego właśnie dziwna przypadłość, że potrafi sobie, kurde, no niemalże zgasnąć, co nie? Pomijam start-stop system, to potrafi sobie zgasnąć. No nie mogę wyłapać delikatnie tych błędów, zaraz, znaczy tych wypadania zapłonów, no bo to wiecie, nie jest cały czas, a zobaczcie teraz, widzicie? Cylinder numer 3, rzuciło całym silnikiem, prawie zgasł. Tutaj sobie chodzi teraz normalnie. Ale normalnie całą budą. O!
całą budą normalnie, kurde, nosi, wozi całą budą. O. I widzicie, cylinder numer 1 też wypadł zapłon. No, tylko tyle, że na pierwszym teraz już bardzo, bardzo rzadko się pojawia, ale pojawia się. Podsumowując, szczerze, smutne to jest, ale nie ma co się oszukiwać. Zakup w topa. Naprawdę. W topa. No, o, znowu wypadł na pierwszym, cały czas mam podgląd. Tam, o, tam, widzicie, znowu wypadł na pierwszym cylindrze akurat. Tam, gdzie powiedziałem, że najmniej wypada, no, to wypadł teraz na pierwszym. I na 6. I na 5. No, także zakup w topa i nie, tutaj to nie jest wina rozrządu. Tutaj nie jest winą to rozrząd. Po prostu coś tutaj mechanika silnika nie domaga. Ale to dam panu numer do Krzysia z EKG Autodyżur i on będzie się zajmował, bo on zajmuje się remontem takich silników. Ma do tego przystosowane podnośniki, wózki, które podjeżdża pod samochód i ten, on czuje jak tak tu przebiera. I on po prostu to ogarnie. No smutna historia, 177 000 przebiegu i samochód tak naprawdę jest do kapitalnego remontu silnika. Także smutne, ale no niestety tak wyszło. Także ja wam dziękuję za oglądanie. No i widzicie, nie wszystko takie złoto, co się świeci. Fajna fura, kurde, naprawdę piękny samochód. Zobaczcie, te tableciki, to wszystko. Tutaj no piękne są obszycia w wersji S-Line. Kurde, no jest czym jechać, naprawdę jest moc. Fajna ta podsufitka taka, kurczę, z takiego fajnego materiału. No tutaj to no kosmos, tak? Kurde, no kosmos. I lipa. No dobra, nie będę was dłużej trzymał. Zapraszam do następnego odcinka, a tymczasem trzymajcie się cieplutko. Cześć. Siema panie, powoli zaczyna to już wyglądać. Kasa jest, już się kasa liczy. Taki mały socjalik, ale to. Tutaj będziemy sobie takie różne duperele robili. Kotarka będzie. O. Już sobie tutaj działamy, co? Pomalutku. Na placu już stoją 2 samochody. Dodatkowo ciepełko z pieca. Tak z samego startu. Adasiu, Toyoty się nie psują, tylko zjarał się falownik. Peszek. A to takie świeże, ładne auto, zobacz. A Toyoty się nie psują. Ile one miały przebiegu? 305. No, 305 000 i padł falownik. A tu mamy złompla. Tu było 1.6 turbo? 180. Tak. 180 koni. Brak mocy i to nie turbo sprężarka. Także powoli działamy. O, tam mamy biuro.